Szanowni Państwo, dziś trudno sobie wyobrazić, jak bardzo rewolucyjna była to idea, gdy uznawana jest za oczywistość. W XVIII wieku dwie doktryny kościelne dostarczały biblijnych wyjaśnień większości pytań dotyczących różnorodności biologicznej świata. Idea, że wszystkie stworzenia powstały dzięki Bogu i są uporządkowane w hierarchię, w której człowiek znajduje najwyższą pozycję po Bogu, oraz wynikający z chronologii biblijnej limit wieku planety określony na 6000 lat. Człowiekiem, który zakwestionował 2000 lat dogmatów religijnych, był Georges-Louis Leclerc de Buffon, którego jeden z tomów jego Histoire naturelle dziś prezentujemy. 100 lat przed Darwinem Buffon w swej 44-tomowej encyklopedii opisał wszystko, co wiadomo było o świecie przyrody w jego epoce. Chociaż Buffon wierzył, że organizmy ewoluują, nie przedstawił jeszcze spójnego mechanizmu takich zmian. Uważał jednak, że środowisko oddziałuje bezpośrednio na organizmy. Buffon opublikował także Les époques de la nature, w którym otwarcie sugerował, że planeta jest znacznie starsza niż 6000 lat głoszonych przez Kościół. Określał co prawda jej wiek na 75 000 lat. Obie te tezy uderzały we wspomniane doktryny kościelne, do tego czasu uznawane powszechnie za oczywiste. Buffon pochodził z arystokratycznej rodziny, ale też kształcił się w zakresie prawa i medycyny, choć jego prawdziwą pasją było badanie przyrody. Uderzała go różnorodność życia i nie zadowalały istniejące wtedy wyjaśnienia dotyczące świata natury. Tym, co odróżniało go od innych, było empiryczne i filozoficzne poszukiwanie przyczyn i wyjaśnień wykraczających poza przyjęte wyjaśnienia z jego czasów. Odważny sposób patrzenia na świat Buffona utorował drogę kolejnym rewolucyjnym myślicielom, którzy są odpowiedzialni za większość tego, co wiemy o świecie przyrody dziś. Należy dodać, że dostępne w antykwariacie tomy historii naturalnej de Buffona są ilustrowane pięknymi rycinami przedstawiającymi zwierzęta. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki z grafiką oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.